Serce wali ci jak młot pneumatyczny, choć siedzisz bezpiecznie na własnej kanapie. Twój oddech jest płytki, urywany, jakbyś próbował wciągać powietrze przez wąską słomkę. Klatka piersiowa jest ściśnięta żelazną obręczą, a w gardle czujesz wielką, niewidzialną kulę, której nie da się przełknąć. Twoje myśli pędzą jak szalone. Próbujesz je zatrzymać. Mówisz sobie w duchu te wszystkie racjonalne rzeczy, których nauczyłeś się z książek. Uspokój się. Wszystko jest w porządku. Jesteś bezpieczny. To tylko stres. Ale twoje ciało ci nie wierzy. Dla twojego ciała tu i teraz nie istnieje. Dla twojego ciała wciąż jesteś na polu bitwy. Mięśnie są napięte i gotowe do skoku. Dłonie się pocą, żołądek jest zaciśnięty w supeł. Jesteś w stanie permanentnej, wyczerpującej gotowości bojowej. Nawet gdy śpisz, twoje ciało czuwa. Budzisz się zmęczony, ze zaciśniętą szczęką i bólem karku. I wtedy pojawia się frustracja. Zadajesz sobie pytanie, dlaczego nie potrafię po prostu odpuścić? Dlaczego inni potrafią usiąść i się zrelaksować, a ja w środku wibruję od napięcia? Dlaczego pozytywne myślenie na mnie nie działa? Czy jestem zepsuty? Posłuchaj uważnie, bo to może być najważniejsza rzecz, jaką dzisiaj przeczytasz. Lęk to nie jest myśl. Lęk to stan fizjologiczny twojego układu nerwowego. Lęk nie mieszka w twojej głowie. On mieszka w twoim brzuchu, w twojej przeponie, w twoim karku. I aby z niego wyjść, nie musisz zmieniać swojego myślenia. Musisz zmienić stan swojego ciała. Musisz fizycznie, mechanicznie przełączyć wajchę z trybu awaryjnego na tryb regeneracji. Witamy w Psyche Wyjaśnia. Dzisiaj odkładamy na bok skomplikowane teorie psychologiczne. Dzisiaj będzie brudno, praktycznie i cieleśnie. Pokażemy ci 3 konkretne ćwiczenia na nerw błędny, vagus nerve, które działają jak twardy reset dla zawieszonego komputera. To metody, które omijają twój logiczny mózg i komunikują się bezpośrednio z twoim instynktem przetrwania. Jeśli jesteś gotów odzyskać kontrolę nad swoim ciałem, zostań z nami. Część 1. Dlaczego myślenie pozytywne nie działa na panikę? Musimy zacząć od obalenia wielkiego mitu, który sprawia, że miliony Polaków cierpią w milczeniu. Wierzymy, że stres zaczyna się w głowie, że najpierw pojawia się straszna myśl: nie poradzę sobie, wyrzucą mnie z pracy, a potem ciało reaguje napięciem. To prawda, ale tylko częściowa. I w przypadku przewlekłego lęku, często błędna, istnieje coś, co naukowcy nazywają neurocepcją. To system detekcji zagrożeń, który działa poza twoją świadomością 24 godziny na dobę. Twój mózg nieustannie nasłuchuje sygnałów z twojego ciała. Jeśli twoje serce bije szybko, twoja przepona jest zablokowana, a mięśnie podpotyliczne, te z tyłu głowy, są sztywne. Twój mózg otrzymuje sygnał alarmowy: jesteśmy w niebezpieczeństwie. Co robi mózg? Mózg jest maszyną do nadawania sensu. Więc kiedy dostaje sygnał o zagrożeniu z ciała, zaczyna szukać powodu tego zagrożenia w rzeczywistości. Zaczyna generować katastroficzne myśli, żeby uzasadnić to, co czujesz w ciele. Innymi słowy, nie masz napiętego ciała, bo się martwisz. Martwisz się, bo masz napięte ciało. Dlatego afirmacje, medytacje wizualizacyjne czy logiczne tłumaczenie sobie „nie bój się” często nie działają. To tak, jakbyś próbował ugasić pożar w domu, krzycząc do ognia: proszę, zgaśnij. Ogień nie rozumie języka polskiego. Ogień rozumie wodę. Twoje ciało nie rozumie słów. Rozumie dotyk, oddech, ruch i pozycję. To jest język, którym musimy do niego przemówić. Część 2. Tajemniczy wędrowiec. Czym jest nerw błędny? Kluczem do tej komunikacji jest nerw błędny, vagus nerve. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa vagus, co oznacza błądzący lub wędrujący, jak w słowie vagabunda. Jest to najdłuższy nerw czaszkowy w twoim ciele. Wychodzi z pnia mózgu, wędruje przez szyję, klatkę piersiową, oplata serce i płuca, przebija przeponę i kończy się w jelitach. Jest to autostrada informacyjna. Co ciekawe, 80% informacji w tym nerwie biegnie z dołu do góry, z ciała do mózgu, a tylko 20% z mózgu do ciała. To potwierdza to, co mówiliśmy wcześniej. Stan twoich trzewi dyktuje stan twojego umysłu. Według teorii poliwagalnej dr Stephena Porgesa, nerw ten jest głównym przełącznikiem między stanami. Pierwszy – stan bezpieczeństwa, ventral vagus. Kiedy ten nerw działa prawidłowo, czujesz spokój, ciekawość, chęć do kontaktu z ludźmi. Twoje serce bije miarowo, trawienie działa, ciało się regeneruje. To stan odpoczywaj i traf. 2. Stan zamrożenia, dorsal vagus. Kiedy zagrożenie jest zbyt duże lub trwa zbyt długo, a walka jest niemożliwa,
Stara część nerwu błędnego wyłącza system. Czujesz odrętwienie, dysocjację, brak sił, pustkę w głowie. To stan udawaj martwego. Wielu z nas, żyjąc w chronicznym stresie, ma rozregulowany nerw błędny. Nasz hamulec bezpieczeństwa zaciął się w pozycji włączonej. Ćwiczenia, które zaraz poznasz, zostały opracowane przez terapeutę ciała Stanleya Rosenberga. Są to techniki biomechaniczne. Co to znaczy? Że poprzez proste ruchy oczu i szyi fizycznie stymulujemy ten nerw, zmuszając go do resetu. To nie jest magia, to hydraulika układu nerwowego. Przygotowanie. Zanim zaczniesz, te ćwiczenia są potężne. Mogą wywołać silne reakcje, dlatego ważne jest, abyś podszedł do nich z szacunkiem. Bezpieczne miejsce. Znajdź miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał przez 10 minut. Wyłącz telefon. Test bazowy. Zanim zaczniesz, sprawdź swój stan. Obróć głowę w prawo i w lewo. Jak daleko możesz spojrzeć? Czy czujesz opór w szyi? Zapamiętaj to uczucie. Po ćwiczeniach sprawdzimy to ponownie. Zasada komfortu. Żadne z tych ćwiczeń nie powinno boleć. Jeśli czujesz ból, robisz za mocno. W świecie układu nerwowego mniej znaczy więcej. Delikatny sygnał jest lepszy niż krzyk. Gotowy? Zaczynamy. Ćwiczenie 1. Salamandra. Reset podstawowy. To ćwiczenie wygląda banalnie, ale jest absolutnym fundamentem pracy z nerwem błędnym. Łączy ono ruch oczu z rozluźnieniem mięśni podpotylicznych, które są bezpośrednio połączone z ośrodkami alarmowymi w mózgu. Instrukcja krok po kroku. 1. Pozycja. Możesz siedzieć, ale najlepiej połóż się na plecach na podłodze. Dywan mata. Nogi mogą być wyprostowane lub ugięte w kolanach, jak ci wygodniej. Ważne, nie używaj poduszki pod głowę. Twój kręgosłup szyjny powinien być w naturalnej pozycji. 2. Ręce. Spleć palce obu dłoni w koszyczek. Połóż ten koszyczek pod tyłem głowy, potylicą. Twoja głowa spoczywa teraz ciężko w twoich dłoniach. Pozwól, by ciężar głowy całkowicie opadł na ręce. 3. Stabilizacja. Upewnij się, że twój nos jest skierowany prosto w sufit. Głowa ma pozostać absolutnie nieruchoma przez całe ćwiczenie. Wyobraź sobie, że twój nos jest przyklejony do niewidzialnej linii na suficie. 4. Ruch oczu. Prawo. Nie ruszając głową, przesuń same gałki oczne maksymalnie w prawo. Tak, jakbyś chciał zobaczyć swój prawy łokieć leżący na podłodze. Uwaga, nie musisz robić tego siłowo. Po prostu patrz w bok. 5. Czekanie na sygnał. Trzymaj wzrok w prawo i czekaj. Oddychaj normalnie. To może potrwać 30 sekund, a może minutę. Czego szukamy? Szukamy sygnału z autonomicznego układu nerwowego, że nastąpiło zwolnienie napięcia. Najczęstsze objawy to głębokie westchnienie, mimowolny wdech, przełknięcie śliny, nagłe pojawienie się śliny w ustach, ziewnięcie, burczenie w brzuchu, nagłe uczucie senności lub rozluźnienia w szczęce. 6. Powrót. Kiedy poczujesz ten sygnał, lub jeśli minie 60 sekund bez sygnału, to też okej. Wróć oczami do centrum. Zamknij je na chwilę. Odpocznij. 7. Druga strona, lewo. Teraz zrób to samo w drugą stronę. Głowa nieruchomo, oczy maksymalnie w lewo. Czekaj na sygnał. Ziewnięcie, westchnienie, przełknięcie. 8. Zakończenie. Wróć do centrum. Wyjmij ręce spod głowy. Poleż chwilę. Dlaczego to działa? Istnieje bezpośrednie połączenie neurologiczne między mięśniami poruszającymi gałkami ocznymi, a mięśniami podpotylicznymi szyi. Utrzymywanie wzroku w skrajnym położeniu przy nieruchomej głowie wysyła sygnał do pnia mózgu, by zresetować napięcie w karku, a luźny kark to lepszy przepływ krwi do mózgu i sygnał bezpieczeństwa dla nerwu błędnego. Ćwiczenie DWI, otwieranie klatki piersiowej dla spłyconego oddechu. To ćwiczenie jest idealne dla osób, które czują ucisk w klatce piersiowej, słoń na piersiach i mają trudności z wzięciem pełnego oddechu. Uwalnia ono nerw błędny w jego przebiegu przez śródpiersie. Instrukcja krok po kroku. 1. Pozycja. Usiądź na krześle. Ważne, byś siedział prosto, ale nie sztywno. Stopy postaw płasko na ziemi, poczuj oparcie w pośladkach. 2. Ręce. Połóż prawą dłoń na czubku swojej głowy, obejmując ją lekko. Lewą dłoń połóż na lewym boku, na żebrach, mniej więcej w połowie tułowia. 3. Ruch ciała. Teraz zrobimy zgięcie boczne. Przechyl delikatnie głowę w prawo. Prawe ucho kieruje się do prawego barku. Jednocześnie lewą dłonią delikatnie pociągnij swoje lewe żebra w lewo.
Wyobraź sobie, że twój kręgosłup wygina się w kształt łuku lub banana. Powinieneś czuć przyjemne, głębokie rozciąganie całego lewego boku, od biodra przez żebra aż do pachy i szyi. 4. Ruch oczu. Będąc w tym wygięciu w prawo, skieruj same oczy w lewo i do góry. Patrzysz w przeciwnym kierunku niż przechylenie głowy. 5. Trwanie. Zostań w tej pozycji. To może być dziwne uczucie. Twój mózg próbuje skoordynować wygięcie w jedną stronę i patrzenie w drugą. To właśnie ta dziwność resetuje system. 6. Oddech. Oddychaj świadomie do tego otwartego lewego boku. Wyobraź sobie, że wpuszczasz powietrze między żebra, rozpychając je od środka. Trzymaj pozycję przez 30-60 sekund. 7. Powrót. Powoli, bardzo powoli wróć do pionu. Opuść ręce, zamknij oczy, poczuj różnicę. Czy lewa strona ciała wydaje się teraz dłuższa, lżejsza, bardziej przestronna, czy prawe płuco wydaje się mniejsze? To normalne. Ishi, druga strona. Połóż lewą dłoń na głowę, prawą na prawe żebra. Przechyl się w lewo, otwórz prawy bok. Skieruj oczy w prawo i do góry. Trzymaj, oddychaj, czekaj na sygnał rozluźnienia. Dlaczego to działa? Lęk sprawia, że kulimy się do środka, chroniąc serce i brzuch. To zamyka przestrzeń dla nerwu błędnego i przepony. To ćwiczenie mechanicznie otwiera klatkę piersiową, rozciąga mięśnie międzyżebrowe i stymuluje nerw dodatkowy, diastysty nerw czaszkowy, który współpracuje z nerwem błędnym w regulacji tętna. Ćwiczenie 3. Uwalnianie mięśnia MOS, sfenks patrzący za siebie. To ćwiczenie celuje w mięsień stresu, mostkowo-obojczykowo-sutkowy, MOS. To gruby mięsień biegnący z boku szyi. U osób z traumą lub przewlekłym lękiem jest on często twardy jak stal, co nieustannie wysyła sygnał zagrożenia do mózgu. Instrukcja krok po kroku. 1. Pozycja. Połóż się na brzuchu na macie. Nogi wyprostowane, luźne. 2. Podparcie. Podnieś górną część tułowia i oprzyj się na przedramionach. Twoje łokcie powinny znajdować się mniej więcej pod barkami. Dłonie leżą płasko na ziemi. To jest pozycja sfinksa, znana z jogi. Jeśli czujesz ból w dolnym odcinku kręgosłupa, przesuń łokcie nieco bardziej do przodu, by zmniejszyć wygięcie pleców. Masz czuć się stabilnie. 3. Rotacja. Teraz, nie poruszając tułowiem, obróć samą głowę w lewo. Spróbuj spojrzeć przez lewe ramię, jakbyś chciał zobaczyć swoje lewe stopy. 4. Aktywacja oczu. Kiedy głowa osiągnie kres swojego ruchu, przesuń oczy jeszcze dalej w lewo, w kąciki oczu. Spróbuj zobaczyć coś, co jest za tobą. 5. Trwanie. Wytrzymaj w tej pozycji. Poczujesz prawdopodobnie silne ciągnięcie po prawej stronie szyi. To jest właśnie mięsień MOS. Pozwól mu się rozciągnąć. Oddychaj do brzucha, który ma kontakt z podłogą. Poczuj, jak brzuch masuje się o podłogę przy każdym wdechu. Trzymaj przez 30-60 sekund. 6. Powrót. Wróć. Głową do centrum. Opuść klatkę piersiową na podłogę. Połóż czoło na dłoniach. Odpocznij chwilę. Poczuj, jak krew napływa do szyi. 7. Druga strona. Podnieś się znowu do sfinksa. Obróć głowę w prawo. Spójrz za prawe ramię. Oczy mocno w prawo. Poczuj rozciąganie lewej strony szyi. Trzymaj, oddychaj, puść. Dlaczego to działa? Jest to technika relaksacji poizometrycznej połączona z orientacją przestrzenną. Kiedy zwierzę słyszy zagrożenie, napina szyję i nasłuchuje. My robimy to samo, siedząc przy biurkach. To ćwiczenie mówi twojemu układowi nerwowemu. Rozglądam się, widzę przestrzeń wokół mnie, nie ma drapieżnika. Możesz puścić ten mięsień. Co może się wydarzyć po ćwiczeniach? Detoks emocjonalny. To bardzo ważne. Kiedy twój układ nerwowy wychodzi ze stanu zamrożenia lub walki, energia musi gdzieś ujść. Możesz doświadczyć dziwnych objawów, których nie powinieneś się bać. To oznaki zdrowienia. Senność. Możesz poczuć się nagle tak zmęczony, że będziesz musiał się zdrzemnąć. To świetnie. Twój organizm chce się regenerować. Zmiany temperatury. Może ci się zrobić nagle bardzo gorąco lub bardzo zimno. Drżenie. Twoje ręce lub nogi mogą zacząć delikatnie drżeć. Nie powstrzymuj tego. To zwierzęcy mechanizm zrzucania napięcia, jak pies, który otrząsa się po stresie. Emocje. Możesz nagle poczuć smutek, złość albo chęć płaczu bez powodu. Pozwól na to. To emocje, które były zamrożone w twoich mięśniach, a teraz uchodzą na wolność. Jak często to robić? Zasada miareczkowania.
Twój układ nerwowy jest jak delikatny instrument. Jeśli przez lata był rozstrojony, nie możesz nastroić go w 5 minut siłą. W psychologii traumy używamy terminu miareczkowanie, titration. Oznacza to podawanie leku w małych dawkach. Zacznij od jednego ćwiczenia dziennie. Obserwuj reakcję swojego ciała. Jeśli czujesz się dobrze, dodaj kolejne. Możesz robić te ćwiczenia rano, by dobrze zacząć dzień, lub wieczorem, by ułatwić zasypianie. Są też doskonałym kołem ratunkowym w momencie ataku paniki lub silnego stresu w pracy. Możesz zrobić wersję siedzącą w toalecie w biurze. Nikt nie musi wiedzieć. Pamiętaj, nie jesteś zepsuty. Twój lęk nie jest twoim wrogiem. To mechanizm obronny, który po prostu utknął w pozycji włączonej, bo tak bardzo chciał cię chronić. Dziś dałeś mu sygnał, na który czekał od lat. Sygnał, który mówi: dziękuję, że mnie chronisz, ale teraz jesteśmy bezpieczni. Możesz odpocząć. Regularne stosowanie tych prostych somatycznych narzędzi buduje to, co nazywamy elastycznością układu nerwowego. Z czasem zauważysz, że sytuacje, które kiedyś wywoływały panikę, teraz wywołują tylko lekkie zdenerwowanie, że szybciej wracasz do równowagi, że twój oddech jest głębszy, a sen spokojniejszy. To jest proces. Bądź dla siebie cierpliwy. Twoje ciało jest twoim najwierniejszym sojusznikiem. Musisz tylko nauczyć się jego języka. Te ćwiczenia to pierwsze słowa w tym nowym dialogu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o regulacji nerwu błędnego, traumie i metodach pracy z ciałem, zasubskrybuj. Psyche wyjaśnia. Jesteśmy w tej podróży razem. Jesteś bezpieczny. Oddychaj.